Tam jest Amorbach. My jedziemy na ruiny w tamtą stronę. 13 km między Amorbach a ruinami. Dlaczego zamek tam powstał tak daleko od Amorbach? Ponieważ Moguncja, księstwo wtedy zarządzające tutaj tym terenem Amorbach, zesłało tutaj komornika, żeby ściągał podatki. Tam klasztor benedyktynów miał całe tereny. Nie chciał oddać ani skrawka pod budowę rezydencji, zamku dla komornika. Co on się będzie tutaj nam wtrącał w nasze sprawy, spokój nam zaburzał. My jesteśmy mnisi, mądrzy, wyuczeni. Wiemy, z czym to się będzie wiązało. Nie damy mu ani skrawka ziemi. Więc został zmuszony wybudować tam ruiny. A, że to był majętny ród, wybudowali naprawdę prawdziwy zamek. 13 km. 2 godziny piechotą. Przynajmniej, bo jeszcze pod górę do zamku. Konno może by było szybciej. Ale jak urokliwie. Naprawdę to jest urokliwy górski teren. Ścieżki tutaj są. Jedziemy zobaczyć, bo ja piechotą z kamerami nie dojdę. Dotarliśmy na ruiny samochodem. Dalej jest znak, zakaz wjazdu, resztę drogi piechotą. Ale tutaj słychać, słuchajcie. Tak, ptaki, strumyczek, woda. Znajdujemy się w dolinie. Jeszcze nigdy nie byłem na tych ruinach. Tam jest droga. A przeważnie jeżdżę tą drogą, wracam z Neudenau i nie wiedziałem o tej ruinie. Aż ją pewnego razu w lusterku zobaczyłem, że jest wieża. Mówię, zamek, ruina. Dopiero potem sprawdziłem w Google Map, że jest ukryta, niewidoczna w lesie, w dolinie, w górach. No to wspinaczka. Droga na Wildenburg jest długa i wymagająca. Można by zapytać, po co się tam wspinamy? To przecież kolejne ruiny. Żeby nie było za pięknie. To nie ta asfaltowa droga prowadzi na ruiny. Wyraźnie jest napisane ruiny Wildenburg. Fußweg, czyli droga taka dla pieszych. A tam jest błoto. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ale ten zamek to coś więcej. Wzniesiony około 1200 roku przez ród von Dirn. Był jedną z najbardziej imponujących twierdz w regionie.
Przez wieki służył jako siedziba władzy aż do zniszczenia w czasie wojny chłopskiej w 1525 roku. Cisza, spokój, tylko jakieś motorówki po lesie pływają. Ale Wildenburg to nie tylko kamienie i historia, to także miejsce literackiej legendy, bo oto według tradycji tutaj wśród tych murów pisał Wolfram von Eschenbach, niemiecki poeta, który zmarł około 1220 roku. Jego najsłynniejszym dziełem jest powieść wierszowa Parzival, a Parzival to nie byle jaka opowieść. To historia rycerza, który szukał Grala, ale zanim go odnalazł, musiał zrozumieć samego siebie. Mówią, że Wildenburg mógł być inspiracją dla zamku Grala. Może to prawda, a może tylko legenda, ale wiadomo na pewno, że Wolfram von Eschenbach pisał tu swojego Parzivala i właśnie dlatego tu jesteśmy, żeby zobaczyć to miejsce, które mogło wpłynąć na jedną z najsłynniejszych średniowiecznych opowieści. Parzival. Opowieść o poszukiwaniu Grala. Dawno temu, w głębokich lasach, żyła kobieta imieniem Herceloide. Była wdową po rycerzu i chciała uchronić swojego syna przed niebezpieczeństwem świata. Dlatego wychowywała go z dala od rycerskich zamków i dworów, dbając, by nie poznał życia pełnego bitew i honorowych pojedynków. Jednak los miał wobec niego inne plany. Niepozorny zameczek, tak? Przecież jak oni zbierali od nich złoto jako podatki, to oni tutaj wchodzili, targali te monety, kosztowności. Już nie mówię o tych worach mąki, zboża, wszystkiego. Ja już mam dosyć. Mam tylko kamerę, która troszeczkę waży. A to jest bardzo ładne drzewo. Naprawdę piękne drzewo. O, ręka mi się trzęsie. Pewnego dnia młody Parzival spotkał grupę rycerzy w lśniących zbrojach. Zachwycony ich wyglądem i chwałą, postanowił wyruszyć na dwór króla Artura, by samemu stać się rycerzem. Jego matka, przeczuwając, że straci syna, w rozpaczy zmarła. Ale Parzival, naiwny i pełen zapału, nie zdawał sobie z tego sprawy. Na swojej drodze spotkał księcia, Gernemanca, który dostrzegał w nim potencjał i nauczył go rycerskich zasad. Szacunku, odwagi, walki i dobrych manier. Powiedział mu też, że prawdziwy rycerz nie zadaje zbyt wielu pytań, bo może to uchodzić za niegrzeczne. Gdy Parzival stał się pełnoprawnym rycerzem, wędrując po świecie, trafił do tajemniczego zamku. Było to miejsce pełne ciszy i melancholii, zamieszkałe przez chorych i smutnych ludzi. Na tronie siedział król rybak, ciężko ranny i cierpiący, lecz nie proszący o pomoc. W sali tronowej Parzival zobaczył coś niezwykłego, tajemniczy Graal, cudowny kamień, który miał moc uzdrawiania i zapewniał wszystko, czego człowiek mógł zapragnąć. Parzival był zdumiony, ale pamiętając nauki Gernemanca, nie zadał żadnych pytań. Następnego ranka zamek opustoszał, a Parzival, nieświadomy swojego błędu, odjechał. Gdy później dowiedział się, że powinien był zapytać, co ci dolega, bo tylko to pytanie mogło uwolnić króla od cierpienia, zrozumiał, że zawiódł. Od tego momentu los mu nie sprzyjał. Stracił swoją dobrą reputację, odrzucono go z dworu króla Artura, a jego dusza pogrążyła się w zwątpieniu. Rozczarowany Bogiem, błąkał się po świecie, szukając odpowiedzi. Po latach spotkał pustelnika, który uświadomił mu, że prawdziwa rycerskość to nie tylko walka i honor, ale też współczucie i zrozumienie. Parzival postanowił naprawić swój błąd. W końcu ponownie dotarł do zamku Grala.
Tym razem zamiast milczeć, spojrzał na cierpiącego króla i zapytał, co cim dolega. W tej chwili klątwa została złamana, a król rybak został uleczony. Parzival dowiedział się, że to właśnie on jest wybrańcem, nowym strażnikiem Grala, który od tej pory miał dbać o jego tajemnicę i moc. To jest ta wieża przekrzywiona, a tutaj pomieszczenia letnie i pod spodem zimowe. Jest taka charakterystyka tego zamku, który zwraca uwagę. Jeszcze nie spotkałem takiej konstrukcji. Zazwyczaj wieża jest budowana razem z płaszczyznami ściany, stoi na rogu, a ta tu znajduje się w tym rogu tej wieży. Tak sobie myślałem, czemu tutaj została zmarnowana przestrzeń. Pokaż się. Tak. Tutaj mamy mur obronny, a tutaj mamy mur. Halo. Mur wieży. Widać wieżę? O. Ja się muszę nachylać, to wtedy ładnie widać. Mur wieży, mur obronny. To są dwa mury, dwa kamienie. I tak sobie myślę, że najpierw najeźdźcy musieli pokonać mur obronny, który nie był częścią wieży, a dopiero potem mur wieży. Oczywiście byliby już w środku, gdyby pokonali mur obronny zamku, ale to nie ułatwiałoby im za zadania. Tu jest naprawdę malutka przestrzeń, a z wieży można zrzucać wszystko. Drzwi, no, metalowe. O, gruba stal, posłuchajcie. Ja wezmę mikrofon nam. Zabezpieczyli przed takimi wandalami jak ja. Znaczy, wandalowie mieszkali na terytorium Niemiec, to bez wątpienia. A te kręgi metalowe, cóż to mogło być? Palenisko. Zawsze budowany daszek nad tym okrągłym. I korba do spuszczania wiadra. Studnia. Dosyć głęboka, dna nie widzę. Ciemno-czarno. Każdy zamek potrzebował wody. Na każdym zamku, przeważnie na każdym zamku, kopali głęboką studnię. Dlaczego? Podczas oblężenia, te oblężenia bywały 2-3 tygodniowe, czasami miesiąc czasu. Zamek miał zapasy żywności, zboża, kury, gęsi, kozy ewentualnie w środku. Zawsze to można było po prostu upiec na ogniu, przeczekać. To oblężenie, tu się nie dostawali ludzie, ale woda była im potrzebna. Tam strumyk, nie mogli wyjść z zamku, bo byli pozamykani. Musieli mieć własne źródło wody, bez którego by nie funkcjonowali.
Przywiązuję konia, idę do rezydencji letniej, zimowej. Mamy teraz jesień, to się nie mogę zdecydować. Tego drewna prawdopodobnie tutaj nie było, ono jest zbyt młode. W 1525 roku była tutaj wojna chłopska. Zamek został zniszczony, spalony, a to drewno 600 lat na pewno, 500 lat na pewno nie ma. Jestem odważny, wchodzę. O! Nie tak szybko. Te kamienie są lekko tutaj. Schody są po prostu zaokrąglone. One są wytarte od schodzenia, deszczu, wody. A w środku piwnica. Piwnica na niedźwiedzia. Nawet kraty mamy. No i to porządne zrobili kraty. Strach się bać. Zaraz mi nietoperz wyleci. Będę stąd uciekał. Da się jaśniej zrobić? No tak słabo. Ale to są kraty. A w środku, jest wyjście. To prawdopodobnie mógł być komin. Na wprost tego nie widać, bo nie widzicie mnie. Jest za ciemno. Na wprost jeszcze są jedne schody. I teraz zeskok. Co to są za pomieszczenia? Rezydencja. To jest palenisko. Taki średniowieczny kominek. Drewno. Wszystko na górę leci. To pomieszczenie dolne to było pomieszczenie zimowe. Palenisko, zima, ocieplane. Na górze było jeszcze jedno piętro. To była rezydencja letnia. Bite. Widzicie tutaj te kamienie, które podpierały belki drewniane. To świadczy o tym, że było drugie piętno zdobione, letnie pomieszczenia. Pod nami piwnica. Piwnica służyła też jako kuchnia. Tam się cały czas wypiekało chleby. No też się piekło mięsa. To wszystko dawało od spodu ciepło na zimę. Na kuchnię mówili czarna kuchnia. Dlaczego czarna kuchnia? Kuchnia czarna, dlatego że palili drewnem. Ta cała sac osadzała się na ścianach, stąd ta czarna kuchnia. Wentylacja w tej kuchni praktycznie żadna. A dwa, że jeszcze w piwnicy bez okien. Czarna kuchnia.
To jest podłoga. Pod nami jest piwnica, czarna kuchnia. Tu jest komin. Tu się rozprowadzało cały czas ciepło na tą część zimową tej wielkiej komnaty, dogrzewanej tym oto kominkiem. Nie ma pewności, że burg Wildenberg to zamek Grala z Parsifala, ale istnieją mocne przesłanki, że mógł być jedną z inspiracji dla Wolframa von Aschenbacha. Dlaczego akurat Wildenberg? Wolfram znał to miejsce. Architektura pasuje do opisu zamku Grala. Wildenberg to jeden z najlepiej zachowanych zamków Hohenstaufów z XII wieku. Ma wielką salę i niezwykłe sklepienia, podobne do tych, które Wolfram opisał w Parzifalu. W zamku przebywali rycerze, mający kontakty z zakonami rycerskimi, w tym templariuszami. Niektórzy badacze uważają, że Graal w Parzifalu to metafora tajemnej wiedzy, którą templariusze mogli posiadać.